film Obsesja, a właściwie May December, ponieważ tak jest oryginalny tytuł, no ale chyba po polsku maj, grudzień niekoniecznie by robiło robotę, niekoniecznie byśmy sobie zdawali sprawę, o co chodzi. To rzeczywiście kino bardzo dziwne, bo to spokojnie, to nie jest film dla każdego, nie ma takiej możliwości, żeby każdemu się spodobał, no bo dramat o kobiecie, która się zakochała w, chciałem powiedzieć, w chłopaku, no umówmy się, młodszym o wiele, wiele lat, no nie jest rzeczywiście bardzo chłodliwym tematem, mimo że ten film jest oparty na faktach, bo rzeczywiście historia, która jest opowiedziana w tym filmie, naprawdę miała miejsce, no ale dostajemy tutaj dwie aktorki wagi ciężkiej. Naprawdę, Natalie Portman i Julianne Moore, i muszę przyznać, że bardzo dobrze się je ogląda. Fabuła, jak już mówiłem wcześniej, mamy Julianne Moore, która zakochuje się w chłopaku, który jest od niej o wiele, wiele młodszy. No i wiele lat później Natalie Portman wystąpi w filmie na podstawie właśnie jej przeżyć, jej historii, no i przyjeżdża do niej, ażeby poznać tęże Gracie, właśnie tutaj Julianne Moore w tej roli, i żeby dowiedzieć się, jak ona była, żeby ją autentycznie zagrać. To jest bardzo akurat często stosowany patent, bo aktorzy, jeżeli oczywiście mają możliwość, jeżeli grają kogoś żywego, nomen omen, no to lubią pojechać. Pamiętam, że Brad Pitt też pojechał bodajże do Wielkiej Brytanii, kiedy miał wystąpić w filmie Przekręt, a jeden z bohaterów to była rzeczywiście osoba prawdziwa. Film, może zacznę w ten sposób, skonstruowany jest bardzo dziwnie. Naprawdę, bo mamy tutaj bardzo dużo statycznych ujęć. Po prostu kamera sobie stoi i tyle. Nie ma jakichś, wiesz, najazdów, odjazdów i innych dziwnych kątów, i to jest bardzo, bardzo ciekawe. Czasami też ujęcia są zrobione bardzo intrygująco, bo wiadomo, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że tak sobie powiedzmy masz recenzenta, który jest na środku, a na przykład gdybym siedział tak albo tak, wiesz, to już byłoby naprawdę dziwne. A czasami nawet mamy takie sytuacje, że tak jest i o co chodzi? Chodziło o to reżyserowi, zresztą sam to przyznał, że ten film głównie chodziło o to, żeby się skupić na historii, na fabule, ponieważ jest ona dosyć skomplikowana, a zarazem prosta. To nie są moje słowa, wiesz, to jest wywiad Todda Haynes'a, że rzeczywiście mamy naszą bohaterkę, bo to jest tak zwany, może nie trójkąt, coś źle powiedziane, ale mamy naszą Gracie, mamy jej no, męża w tym momencie, no i mamy aktorkę. I tak naprawdę przeważnie tak jest w filmie, że mamy mamy antagonistę i mamy protagonistę, tak, złych i dobrych. No a tutaj tak naprawdę kto jest dobry, kto jest zły, nie można tak naprawdę powiedzieć, bo kiedy dostajemy, poznajemy tę Natalie Portman, tę aktorkę, no to okej, w porządku, rzeczywiście ona tam się pojawia. Rewelacyjnie, naprawdę rewelacyjnie zagrana rola, aż bardzo jestem zdziwiony, że tutaj nie ma nominacji do Oscara, i powiem więcej. Tutaj nie ma dla ani jednej pani nie ma nominacji do Oscara. Gdyby oczywiście Margot Robbie dostała nominację za Barbie, byłbym bardzo zdenerwowany, bo rzeczywiście tu jest dużo ciekawiej. No i poznajmy tę aktorkę, która no, okazuje się, że to będzie film niezależny. Nie, spokojnie, nie że nikomu nie zależy, tylko małe pieniądze, i ona no, próbuje się uczyć, ale w momencie, kiedy ona przebywa z Gracie, z jej rodziną, bo to nie tylko, że z nią, ale wiesz, bierze udział w rodzinnych imprezach, poznaje ją, razem gotują, pieką, bo akurat Gracie jest cukiernikiem, zajmuje się powiedzmy pieczeniem, tutaj pracuje, pokazuje jej miejsca i tak dalej. Okazuje się, że coś jest dziwnego w tej naszej, no, że powiem, Natalie Portman, w tej postaci, że ona rzeczywiście, może to jest to, że jest powiedzmy aktorką totalną, wiesz, że musi rzeczywiście wejść w buty, ale to, co się dzieje z nią, to w pewnym momencie mamy, ale ona jest super, rzeczywiście świetna, miła dziewczyna, uśmiech piękny po prostu, to jest taka rewelacyjna kobieta, po czym mamy kolejną scenę, gdzie ona jest wredną babą, wredną szmatą, która zrobi wszystko, ażeby osiągnąć swój cel. I vice versa, jak to mawiał Nikoś Dyzma. Poznajemy naszą Gracie, czyli Julianne Moore, i od początku coś z nią jest nie tak. Nie chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że sepleni, ale rzeczywiście z nią zbyt dużo rzeczy się nie zgadza. To znaczy jej osoba, można byłoby się zastanawiać, ale zaraz, jak to jest, że taka kobieta żyje, funkcjonuje po tym, co przeszła, oczywiście, bo tam była sprawa pobytu w zakładzie karnym, no i rzeczywiście nie, ona jest w porządku, ona ma
bardzo dziwny, to trzeba przyznać, światopogląd na to, co się dzieje wokół niej. Jest bardzo, można powiedzieć, pozytywną osobą, ale zaborczą i wszystko musi być tak, jak ona chce, a nie inaczej. I bardzo często jest tak, że zastanawiamy się, ale o co jej chodzi? Ma chłopa, z którym są od 20 chyba kilku lat, mają dzieciaki, te dzieciaki teraz wybierają się na studia, wszystko się układa, o co chodzi? No i właśnie to są te małe rzeczy, małe niedomówienia, małe spojrzenia, sceny bez dźwięku. Totalna cisza, nie to, że wiesz, wyciszamy, elegancko leci muzyka. Nie, czasami jest po prostu bardziej podkreślone to wszystko, nic nie dając nam. Reżyser powiedział, że o to chodziło, że czasami te momenty, kiedy nic nie słychać, są równie istotne, jak wtedy, bo jest kilka takich scen, kiedy na przykład Natalie Portman, że tak powiem, odgrywa scenę do kamery, prawda, próbuje sobie i właśnie to jest z życia Gracie, albo kiedy obie panie są w trakcie, to jest scena makijażu. To są naprawdę takie kamienie milowe w tym filmie, są naprawdę takie bomby aktorskie, jak oglądasz się i czasami jest w tym filmie tak, że oglądamy i okej, no dobra, kolejna scena, przechodzimy i no nie ma szału, ale potem dostajemy taką właśnie rakietę, taką petardę i zastanawiamy się, o co w tym wszystkim chodzi. Bo tutaj mamy naszą dobrą, złą Julianne Moore, mamy naszą dobrą, złą Natalie Portman i na to wszystko wchodzi jeszcze mąż, czyli ten chłopak, który kiedy się związał z postacią graną przez Julianne Moore, czyli z Gracie, no to był to jest seventh grader, tak jest w Ameryce, czyli to jest powiedzmy 13-14 lat. No właśnie, o to chodzi, to jest całe clue tego. I dostajemy tego chłopaka, który ze świata, kiedy jest on niewinny, kiedy tak naprawdę do końca jeszcze nie ogarnia wszystkiego, dostajemy go, no pomyśl, facet ma w tym momencie 36 lat, a jego dzieciaki idą na studia. Bo został ojcem w wieku chyba 14 czy lat. I nagle w wieku 14 lat świat beztroski cię kończy, trzeba zacząć myśleć, trzeba zacząć kombinować. No, to co się dzieje, to również on, który, no można by powiedzieć, że rzeczywiście jest uwikłany, jest pomiędzy młotem a kowadą, bo z jednej strony właśnie mamy tą naszą Julianne Moore, która no, była osobą już dorosłą i rzeczywiście mogła pewne rzeczy na nim wymóc. I tę aktorkę, która chce się dowiadywać jak najwięcej. No jeżeli nie mogę się dowiedzieć od Gracie, czyli od Julianne Moore, to dowiem się rzeczywiście od jej męża. I jak to wszystko pogodzić, wiesz, tutaj nagle on, powiedzmy, niby się spełnia, ale nie, jest totalnie wycofany i wiele rzeczywiście w tym filmie rzeczy jest niedopowiedzianych. Jakbym powiedział, że około 20-30% tego filmu to są rzeczy, których nie mamy wytłumaczonych. Rzeczywiście taki był koncept, bo sam scenariusz, nie tyle scenariusz, co historia. Najpierw on założyła Natalie Portman, potem właśnie powiedziała o tym Toddowi Haynesowi, to jest 5. film. Obsesja, May December, to jest właśnie piąta produkcja wspólna. Zrobili ten film. Budżet ogromny jak na taką produkcję, bo $20 milionów. No, domyślam się, że w większości pewnie to była gaża dla Julianne Moore i Natalie Portman, bo film był kręcony właśnie w Savannah, w lokalizacjach. Nawet były mąż właśnie Gracie, Julianne Moore, to jest nauczyciel z lokalnego college'u, gdzie no, uczy aktorstwa, nomen omen, i większość właśnie aktorów drugoplanowych to są studenci. Aktorzy właśnie przyszli z tegoż właśnie uniwersytetu, więc tutaj pewnie zbyt wiele nie wydano, ale spokojnie. Film był pokazywany na festiwalu w Cannes, owacyjnie przyjęty. Netflix od razu powiedział, słuchajcie, macie 11 baniek, my go kupujemy i wszystko w porządku. Nakręcono bardzo szybko tę produkcję, bo to zaledwie 23 dni. A dobrze wiesz, że 23 dni to jest niemalże nic. Patryk Wega, wiem, że w tym momencie nakręciłby 4 filmy, ale akurat to jest inna sprawa. I ten film ujmuje tymi wszystkimi aspektami. Nie jest to, jak mówiłem wcześniej, kino dla każdego, bo możesz zastanowić się, ale przecież ja lubię powiedzmy Natalie Portman, pamiętam ją z Leona Zawodowca, czy z Gwiezdnych Wojen. Totalnie inna Natalie Portman, dużo bliżej w kreacji aktorskiej do Czarnego Łabędzia, Black Swan, niż rzeczywiście do czegokolwiek innego. I to jest produkcja, którą każdy fan aktorek, każdy fan dobrego kina powinien obejrzeć. Nie jest to kino wybitne, co mnie akurat dziwi, że ta produkcja jest nominowana za scenariusz. Może dlatego, że akurat no, historia jest intrygująca, historia jest właśnie ciekawa. My
oglądając ten film masz 3 osie i zastanów się w tym momencie, na podstawie pewnie tego, co my znamy, co przeżyliśmy, jakie doświadczenia mamy życiowe, albo skłonimy się ku mężowi, albo skłonimy się ku żonie, albo skłonimy się ku aktorce. I rzeczywiście tam jeszcze oczywiście jest aspekt dzieciaków, które jedne mówią to, inne tam, inne to, także naprawdę jest pomieszanie z poplątaniem, cały czas coś się zmienia, ale muszę ten film polecić, naprawdę muszę ten film polecić, można go obejrzeć i pamiętaj, to jest kino, które cię zmęczy. To nie jest tak, że włączysz sobie, o spokojnie, popcorn, będzie rewelacja, piątek sobie obejrzy, będzie to. Nie, spokojnie. To jest kino, przy którym się trzeba zastanowić, przy którym trzeba pomyśleć. Dlatego bardzo często, dobrze wiesz, lubię zwrócić uwagę polskim tytułologom, że co wy robicie. W tym momencie obejrzałem film i do tej pory nie mam pojęcia, to zapewne wywodzi się gdzieś tam z amerykańskiej kultury, co oznacza ten tytuł May December, oryginalny. Jeżeli wiesz, to daj mi znać, o co chodzi. Może akurat ty masz pojęcie, może ten film, akcja tego filmu rozgrywa się pomiędzy majem a grudniem. W każdym razie Obsesja, świetny naprawdę tytuł, bo zarówno to jest obsesja naszej aktorki na punkcie Gracie, która no to rzeczywiście film się kończy idealnie. Jak oglądałem ostatnią scenę, mówię i teraz powinien być koniec i jest, po prostu super. Wiesz, czasami reżyser daje nam to, czego oczekujemy, to, czego chcemy, a czasami to, czego potrzebujemy. Tutaj mi się wydaje, że akurat jest jedno i drugie. Więc mamy obsesję aktorki na punkcie Gracie, mamy obsesję Gracie na punkcie jej męża, tego jak postrzegają ją ludzie, naiwności tego, jaki świat powinien być i tak dalej, a również mamy też obsesję męża, który tak naprawdę, no on jest dzieciakiem mentalnie i sam nie wie czego chce. Bo są różne dziwne rzeczy się dzieją w tym filmie właśnie z nim. On też nie jest do końca chyba przekonany, że pomimo 22 lat związku małżeńskiego on wie czego oczekiwać i co chce. Nawet jest taka jedna scena, ale o niej nie będę ci mówił. Najbardziej skrzywiona w tym wszystkim chyba jest, mi się wydaje, Gracie, czyli Julianne Moore, ale to zobaczysz w ogóle, sytuacja jest taka jak, no ponieważ aktorka musi naśladować osobę tutaj właśnie, która jest w tym filmie, więc jest scena, kiedy Natalie Portman mówi się, przed lustrem próbuje sobie te właśnie wszystkie rzeczy, a ponieważ Grace troszeczkę stepleni, ma taką cudowną dykcję mniej więcej jak ja, no to jest w ten sposób i ona to, jak będziesz oglądać, zwróć uwagę, czasami w trakcie filmu ona właśnie upodabnia się do Gracie, wiesz, te wszystkiego, powiedzmy, jakieś tam ruchy, jakieś tam mimika, gesty, a także sposób mówienia i dopiero pod koniec zdjęć Julianne Moore zorientowała się, że czasami, nie zawsze, ale czasami Natalie Portman właśnie naśladuje ją, że już tak powiedzmy takie podwójne zapętlenie, prawda? I coś pięknego, coś fajnego, co dobrze jest. A co mnie zaintrygowało i w sumie troszeczkę zdziwiło, bo oprócz tego, że no, jak mówiłem wcześniej, scenariusz, historię całą do Todda Haynes'a przyniosła Natalie Portman, więc ona jest jedną z producentek tego filmu, ale również znany komik, którego bym nigdy nie posądził o to, że taka produkcja go zainteresuje, czyli Will Ferrell. Na pewno go kojarzysz z wielu głupkowatych komedii typu Noc w Roxbury, typu co tam jeszcze było, oj, wszystko. Ostatnio chociażby film o Eurowizji, jakoś tak się nazywał, no to rzeczywiście on również, tam producentów było mnóstwo tutaj na tym film się złożyło, ale to jest dobrze, że akurat mamy takie postacie, które nie zamykają się i kiedy mają ciekawy, inteligentny scenariusz, to stwierdzają, mimo wszystko jest warto, bo nieraz mówię, że słuchaj, gdyby tacy twórcy jak De Palma, Scorsese czy Coppola zaczynali dzisiaj, no niestety nie mieliby prawa bytu, a okazuje się, że jednak gdzieś tam mamy takich, wiesz, twórców, którzy przemykają się, chwała za to Netflixowi, który bardzo często nam daje sieczkę i bzdetne produkty, ale czasami dostajemy rzeczywiście, to nie jest ich produkcja, oni tylko kupili prawa do dystrybucji, żeby było jasne. Więc jak najbardziej polecam tenże film, obejrzyj, nastaw się na kino dobre, nie rewelacyjne, ale na kino, które cię wymęczy. Bo rzeczywiście to jest taka produkcja, która sprawi, że no, trzeba będzie się 2 razy zastanowić nad tym, co dopiero obejrzałam i jak to się rzeczywiście je. A tutaj jest więcej takich produkcji, które zastanawiają 2 razy.